Cześć kochani, jak zwykle na kanale Barwy Zdrowia. Witam Was Janusz Dąbrowski. O czym dzisiaj? O tym, co jest naszą plagą, tak prawdę mówiąc. A tych plag to mamy mnóstwo. Tych pandemii prawdziwych od metra i ciut. Przepraszam czasami za moje słownictwo, ale nie lubię takiego, wiecie, pełnego wersalu bułkę przez bibułkę. Lubię się posługiwać też normalnym językiem. W książkach, na wykładach to muszę zachowywać swoje pewne, pewne no, formy, że tak powiem. Natomiast w takich bardziej luźniejszych relacjach, a myślę, że tutaj to też jest taka trochę luźniejsza relacja z wami. e, Jesteśmy ludźmi, więc pozwalam sobie czasami. Inna sprawa, że jestem takim emocjonistą, więc to ze mnie niejednokrotnie wychodzi, co mieliście okazję niejednokrotnie zauważyć. Posłuchajcie, no taką plagą jest oczywiście otyłość. I tutaj pytanie, w jaki sposób? Oczywiście ja zajmuję się akurat tymi sprawami, a więc jest program, kapitalny program pracowany przez czeskich lekarzy od 2012 roku. Prowadzimy to w Polsce, wdrażamy. Odchudziliśmy masę ludzi, faktycznie bez efektu jojo. To nie jest taki, wiecie, taka wrzutka tylko. Ach, bez efektu jojo, cudownie. Wielu to mówi, a ten efekt jojo jest. Więc jeżeli się prawidłowo pewne rzeczy zrobi, no to nie ma efektu jojo. I druga sprawa, zresztą na tym kanale również mam playlistę dotyczącą otyłości. Będzie tego zresztą więcej. Jest cały kompleksowy program zdrowia, który właśnie przywędrował do Polski jako przede wszystkim program to jest skutecznego i bezpiecznego odchudzania na bazie odkwaszania organizmu, odżywiania i tak dalej. Ja między innymi tam tłumaczę, mam prezentację, na czym polega skuteczne odchudzanie. I dzisiaj zajmiemy się jednym z elementów tego programu. Zaraz będę o tym mówił, jak można zacząć chudnąć podczas snu. No jak to podczas snu można zacząć chudnąć? No wyobraźcie sobie, że można. Wymaga to jednak, słuchajcie, też pewnej dyscypliny. Żeby o tym opowiedzieć, to podsłuchajcie, udostępnię ekran, bo przygotowałem specjalną taką prezentację. Już ją mam. Zaraz wejdziemy sobie w menu. Widok, żebyście mieli pełny ekran, tryb pełnego ekranu. No i właśnie mamy tutaj, będę troszeczkę wędrował z tą moją ikonką, o właśnie ruszającą się. No moje hasło z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Nie ma innego sposobu na pracę, na życie. Jak zacząć chudnąć podczas snu? Humbug. Jeszcze raz powtórzę, jak to można spać i chudnąć? No przyjrzyjmy się temu tematowi. Więc najpierw parę słów przybliżenia. Nadwaga, otyłość pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia. I tą otyłość kojarzymy przede wszystkim oczywiście z tłuszczem, a więc tłuszcz w organizmie, bo z nim się właśnie kojarzy nadwaga, otyłość. I dla wielu z nas, kochani, problem z otyłością to problem przede wszystkim estetyczny, kosmetyczny. Te, słuchajcie, tu pelikany jakieś zwisają i tak dalej, tu tłuszczy bioderka, tu coś tam jeszcze, oponkę i tak dalej, i tak dalej. A więc nieładnie, zwłaszcza dziewczyny starają się odchudzić albo przed Sylwestrem, albo ewentualnie na czas letni, bo trzeba się zmieścić strój kąpielowy, gdzieś tam się pojawić na plaży. Ale słuchajcie, to tylko część prawdy. Te sprawy estetyczne, kosmetyczne, powiem nadwaga i otyłość, to nie jest tylko kwestia estetyki ciała. To jest przede wszystkim bardzo, bardzo poważny, groźny problem zdrowotny. Dlatego trzeba wyraźnie mówić o otyłości. Będziemy o tym mówić. Niedługo stworzę nawet specjalną listę dotyczącą tak zwanego tłuszczu trzewnego, czyli inaczej wewnętrznego, wisceralnego. No się nakręcę z 8, może z 10 odcinków, takich w miarę krótkich, może 20-25 minut, gdzie będziemy o tym mówić, jakie problemy to nadaje, a więc tak zwana otyłość wewnętrzna, tłuszcz wisceralny i ewentualnie ktoś będzie chciał, to że tak powiem, przekieruję go, tego zainteresowanego do specjalisty.
w tej dziedzinie praktyka doskonałego, bo mamy wśród nas, oczywiście też mogę to robić, ale ja po prostu jestem zacharowany i odeślę do tych ludzi, którzy po prostu świetnie się na tym znają, zresztą fachowców. Akurat mam w gronie swoich znajomych biologa i biotechnologa, dietetyka, który się tym zajmuje i was doskonale prowadzi. Mamy kapitalny program dostosowania w warunkach domowych. Nie ma żadnego problemu. W prosty sposób można się pozbyć nadmiaru tego całego tłuszczu i zewnętrznego, i wewnętrznego, ale to jeszcze przyszłość. Więc słuchajcie, tu trzeba jeszcze raz, powtarzam, mówić wyraźnie o otyłości jako czynniku stanowiącym bardzo poważne niebezpieczeństwo, które zagraża po prostu zdrowiu i życiu. I teraz słuchajcie, jeżeli tutaj wcześniej było powiedziane otyłość pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, to znaczy mówimy o tak zwanym wskaźniku masy ciała, czyli Body Mass Index. Mam tutaj taki zegar BMI, a więc zobaczcie, są specjalne analizatory, to można ewentualnie kupić w internecie. Nie wiem, nie wiem jakie są obecnie ceny. Jeszcze kilka lat temu to w granicach 350, 380, 400 zł. Teraz ceny pewnie poszły w górę, więc takie urządzenie można. To nie jest waga, znaczy tu ważyć się też można, ale to jest urządzenie, przy pomocy którego można określić właśnie wagę, czyli masę ciała. Można określić poziom zawartości mięśni szkieletowych, bardzo ważnych dla nas, poziom całkowity tłuszczu, poziom tłuszczu visceralnego i BMI, czyli wskaźnik masy ciała. Podstawowe parametry dotyczące tego, podstawowej diagnozy, co się dzieje w naszym organizmie. Bo już na podstawie tych parametrów można stwierdzić, co się dzieje. Jeżeli dołożymy do tego papierki lakmusowe, które nam określą pH porannego moczu, to mamy w zasadzie taki bardzo prosty komplet wskaźników, przy pomocy których można określić, co się dzieje w naszym organizmie, czy tam nie dochodzi do zachwiania równowagi i tak dalej. To można stosować w warunkach domowych. Każdy z Was może to bardzo prosto obsłużyć, nauczyć się. Zresztą, jak ktoś będzie chciał, to proszę pisać do mnie, ja wskażę, co to za urządzenie, symbol, gdzieś tam poszperacie w internecie, sobie kupicie, a resztę ewentualnie to możemy poprowadzić. Oczywiście ja bardzo dużo o tym wszystkim mówię w jednej z moich publikacji, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszaniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Teraz zobaczcie. Ten wskaźnik BMI, jeżeli jest od 18 do 25, to jest norma, to jest prawidłowo. Natomiast już 25-30 to jest nadwaga, 30-35 to jest otyłość pierwszego stopnia, 35-40. Jak widzicie, otyłość drugiego stopnia i powyżej 40 to jest otyłość trzeciego stopnia, czyli tak zwana otyłość chorobliwa albo ta otyłość olbrzymia. No i co tutaj, za co się ludzie łapią? Przeważnie, słuchajcie, już nic nie działa, więc łapią się za bariatrię, czyli usunięcie kawała zdrowego żołądka. Ja mam audycję pewną na temat bariatrii, trochę taką prześmiewczą. Nie, znaczy ta prześmiewczość nie dotyczy samych pacjentów, którzy to robią, chcę być dobrze zrozumiały, bo oni się no nie mają wiedzy, czepiają się po prostu, tonący brzytwy się chwyta, natomiast prześmiewczo w stosunku do tych, którzy to robią, operują, bo nawet zostało to nazwane bariatria, czyli wycięcie kawała zdrowego żołądka, operacją metaboliczną, zdaje się. O tak, operacja metaboliczna. Co to ma wspólnego z metabolizmem, to ja nie mam pojęcia, ale jak to fajnie brzmi. I tak dalej. Oczywiście jest to skuteczne do pewnego czasu, jeżeli się bardzo, bardzo pilnujemy, ale możemy bez wycinania kawała zdrowego żołądka się pilnować i możemy również schudnąć. Ale przechodzimy dalej do rzeczy. Nadwaga, otyłość, kochani, to są choroby. Zobaczcie. Udar mózgu, naciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe, żylaki, owrzodzenia podłudzi, obrzęki limfatyczne, dna moczanowa, niewydolność nerek, kamica żółciowa, choroba refluksowa przełyku, zaburzenia oddychania, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, zaburzenia erekcji, zaburzenia podczas ciąży, zwyrodnienia stawów, bóle pleców, rogowacenie skóry, choroby dziąseł, migrena, depresja, demencja starcza, przedwczesna śmierć i oczywiście nowotwory, kilkadziesiąt nowotworów, w tym złośliwe, czyli u kobiet przede wszystkim
nowotwory jajników, sutka, macicy, pęcherzyka żółciowego u mężczyzn, pęcherza moczowego, prostaty i jelita grubego. Oczywiście trzeba zacząć pytać, a dlaczego mamy nadwagę i dlaczego jesteśmy otyli, bo tego są przyczyny. Zwyczajna na przykład liposukcja, czyli odessanie tłuszczu, a za to się płaci horrendalne pieniądze, to jest bzdura na kółkach, bo nie likwiduje kompletnie przyczyn. Kompletnie. Więc jeżeli następuje liposukcja, odsysanie tego tłuszczu, ja między innymi piszę o tym w tej mojej publikacji, o której mówiłem, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu, o cenach nawet, bo to jest czasami kilkanaście tysięcy złotych, słuchajcie, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zależy, gdzie odsysany jest tłuszcz, czy z brzucha, czy ewentualnie z ud, czy z pleców, nawet takie rzeczy się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. A więc nadwaga, otyłość to choroby. Ale ta nadwaga i otyłość to są choroby spowodowane przede wszystkim zatoksycznieniem organizmu. Ja podczas swoich prelekcji, mam przecież tutaj audycję, tłumaczę, skąd się ta nadwaga i otyłość bierze. Z zatoksycznienia, czyli z zakwaszenia organizmu. Jeżeli ktoś jeszcze ciągle w to nie wierzy, to już nie jest mój problem, dlatego że przecież zamieszczam tutaj masę prelekcji opartych o badania naukowe. Zresztą niedługo znowu pojawią się nowe prelekcje na te tematy, na tematy związane z otyłością, z tłuszczem wewnętrznym, z tak zwaną adiponektyną. Dlaczego spada zawartość? To jest taki hormon adiponektyny w organizmie, kiedy jesteśmy zakwaszeni i wtedy pojawia się cukrzyca typu 2, otyłość, nadciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale na ten temat jeszcze będziemy sobie mówić. I teraz posłuchajcie, że lekarze od wielu, wielu lat i na Zachodzie, i coraz więcej w Polsce się o tym mówi, ludzie chorują z powodu toksyn, chemicznych substancji, metali ciężkich, które zanieczyszczają organizm. Mówił dr Dennis Burkitt, bardzo znany brytyjski lekarz, który odkrywca między innymi tak zwanego chłoniaka Burkitta. To, co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją kwasów i toksyn odłożonych w ciele. Dr Robert Young, mikrobiolog, kapitalny lekarz, zresztą autor kilku rewelacyjnych książek. A więc mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną, która ma niewiele wspólnego z zakwaszeniem krwi. Lekarze w Polsce kompletnie to mylą, bo mówią, no tak, zakwasić krwi się to nie da. Ja mówię, ludzie, zrozumcie, tu nie chodzi o zakwaszenie krwi, tylko zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych. Ale ten syndrom zakwaszenia przestrzeni międzykomórkowych można już określić na podstawie wstępnie, na podstawie badania pH krwi. Bo pH krwi fizjologiczne powinno się mieścić, wtedy jeszcze żyjemy, jeszcze nie ma jakichś większych problemów. Mieści się w granicach 7,35, 7,45. Ale jeżeli badane jest pH krwi i to pH już oscyluje w stronę 7,35, czyli 7,37, 7,38, 7,36, to już oznacza, że w organizmie są braki składników mineralnych i to znaczy, że już zaczyna się katastrofa. Więc z zasady powinniśmy mieć 7,43, 7,44. To już oznacza, że organizm dysponuje zapasami minerałów, systemy buforowe w nim prawidłowo pracują i tak dalej. I to zjawisko kwasicy metabolicznej, nie zakwaszenia krwi, kwasicy krwi, tylko kwasicy metabolicznej, jest znane zachodniej medycynie akademickiej od początku XXI wieku jako permanentna, utajona, bezobjawowa, czyli inaczej latentna, niskopoziomowa kwasica metaboliczna. Dla uproszczenia my to nazywamy zakwaszeniem przestrzeni międzykomórkowych. I jeszcze raz powtórzę, jest to często mylone z zakwaszeniem krwi. Lekarze mówią, ale się nie da zakwasić krwi. Raz, że się da w szczególnych przypadkach, chociaż jest to bardzo trudne, ale to nie ma nic, niewiele ma wspólnego z zakwaszeniem krwi. Tylko tyle ma wspólnego, o czym ja już wcześniej po prostu powiedziałem. A więc można badać po prostu pH porannego moczu przy pomocy pasków lakmusowych i widzimy po kolorze, każdemu kolorkowi paska, jeżeli nasiusiamy środkowy strumień moczu, widzimy jaki jest kolor tego paska i każdemu kolorkowi jest przyporządkowana odpowiednia wielkość, 7,4 na przykład, bardzo dobrze, pH, potencja hydrogenii, czyli potencja jonów wodorowych,
Faktem jest, że takie kolorki pasków, silnie granatowe, są również charakterystyczne dla ludzi, którzy mają potężne problemy, bo to jest pH przeważnie u ludzi wybitnie zdrowych, ale zdarza się u tych, którzy mają problemy z nerkami, gdzie jest potężne zakwaszenie, organizm sobie już nie radzi, systemy buforowe nie radzą, to wówczas do akcji włączają się kanaliki nerkowe. Tam wychwytywane są jony wodorowe, a dokładniej protony. Z tego one posłużą do wytworzenia amoniaku, żeby te jony wyrzucić wodorowe, bo to jony wodorowe decydują o zakwaszeniu. Powstaje amoniak, silnie żrąca zasada, która niszczy nerki. Ten amoniak zostaje wyrzucony, mocz jest bardzo cuchnący, ale nerki są niszczone. Dlaczego? Bo nie ma zapasu minerałów w organizmie. I koniec, kropka. I w takim przypadku ta zasada amonowa będzie barwić te paski na granat. Posłuchajcie, ja już wielokrotnie o tym mówiłem w wielu audycjach, ale czasami zdarza się, że ktoś po raz pierwszy wchodzi po prostu na kanał, ogląda, więc ja ciągle w każdym prawie odcinku poświęconym tym sprawom będę przypominał, bo to trzeba, wiecie, jak mantry po prostu powtarzać. Powtórka jest matką nauki, aż to się wbije. Zakwaszenie nas niszczy. Zakwaszenie nas niszczy. I teraz, jeżeli mamy toksyny, które mają charakter kwasu, a wszystkie toksyny mają charakter kwasów, to one wywołują w organizmie permanentne stany zapalne. I te toksyny są magazynowane w tłuszczu wewnętrznym, czyli tak zwanym visceralnym, który powstaje, aby chronić organizm przed ich bezpośrednim wpływem. Jeszcze raz powtórzę, pojawią się specjalne odcinki, nawet specjalna playlista na temat tłuszczu wewnętrznego. I teraz popatrzcie, mamy tutaj czyściusieńkie serce, serce obrośnięte już tłuszczem wewnętrznym, visceralnym. Tu mamy też serce, możecie mi nie wierzyć, ale to było serce, o ile wiem, 32-letniego mężczyzny, który miał pierwszy i ostatni zawał w życiu. Już później zawał nie miał, czyli po prostu exitus, odszedł po prostu. I tutaj tak mniej więcej wygląda stan naszych trzewi, jeżeli mamy dużo tłuszczu wewnętrznego. I ten tłuszcz wewnętrzny występuje często także u osób szczupłych, wywołując szereg chorób, zwłaszcza nowotwory. W przypadku pań to są nowotwory sutka, nowotwory jajników i tak dalej. Natomiast u mężczyzn to są przede wszystkim nowotwór jelita grubego, nowotwór prostaty i tak dalej. I nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tej visceralnej, tej trzewnej, o tego tłuszczu wstrętnego, bez odkwaszenia, czyli detoksykacji, wyrównania odczynu pH, czyli pozbycia się nadmiaru tych śmieci, nadmiaru tych po prostu toksyn. To trzeba zapomnieć. Moje w tej chwili kilkunastoletnie doświadczenie, bo akurat program, z którym pracuję, przecież wszedłem w ten program w 2013 roku, czyli pół roku po tym, jak został on wprowadzony do Polski, więc mam kolosalne doświadczenie i czasami ktoś tam się po prostu wymądrza w jakiś tam sposób. Ja mówię, dobrze, teoria teorią, a praktyka jest praktyką, bo praktyka po prostu sprawdza teorię i sprawa załatwiona. Ale tego nie ma w PubMed, a PubMed to jest taki zbiór, wiecie, mm, masy różnego rodzaju informacji naukowych, badań medycznych, ale PubMed to jest może 20-25% tych prac naukowych, które wszystkie ukazują się na świecie. Więc, ale niektórzy, zwłaszcza młodzi studenci medycyny, w PubMedzie tam nie ma nic na ten temat i i tak dalej, wyrocznie. PubMed jest bardzo dobry, ale też nie jest do końca wyrocznie. I teraz dalej, słuchajcie, kochani. Więc zakwaszenie jest przede wszystkim przyczyną nieprawidłowej kompozycji tkankowej ciała, zaraz ja będę o tym mówił, wszelkich odchyleń wagi od normy, otyłości zewnętrznej i wewnętrznej. Popatrzcie, ja ten slajd pokazywałem już kilka razy w innych moich prezentacjach, prelekcjach, ale warto do tego wracać. Przypomnę, że tłuszcz powstaje, aby chronić organizm przed toksynami. To jest taka cienka warstewka, która chroni nasze organy przed bezpośrednim działaniem po prostu toksyn, kwasów. Ale te toksyny, czyli zakwaszenie, wzmaga nadwagę. I popatrzcie, macie tutaj te kropeczki różne, to są toksyny. Człowiek jest otyły.
Tam jest dużo tłuszczu, ale jednocześnie organizm chłonie w wodę, żeby rozcieńczyć te kwasy. Więc dodatkowym czynnikiem tej otyłości jest opuchnięcie od wody, od nadmiaru wody. No to wody nie należy pić. Wprost przeciwnie, trzeba pić wodę, tylko woda ma cyrkulować. Brudną wodę mamy usunąć, wprowadzić czystą i cały czas płukanie, rozcieńczanie, rozcieńczanie. Jest to jeden z elementów kompleksowego programu zdrowia. Picie czystej wody. Natomiast co ewentualnie nam się poleca, jeżeli puchniemy od wody? No leki na przyspieszoną diurezę. No to dobrze, wysikamy tą wodę, ewentualnie możemy ją wypocić, pójdziemy na siłownię, to się te toksyny, kwasy zagęszczą jeszcze raz. Zobaczcie, jakie to proste. I wy to doskonale rozumiecie, bo wystarczy tylko logicznie pomyśleć. I teraz popatrzmy. Chcemy się odchudzać. Ok, albo idziemy na siłownię, albo zaczynamy brać jakieś metody odchudzania, głodówkę na przykład. I co się dzieje? No więc wypacamy po prostu na siłowni, tracimy wodę, kwasy się zagęszczają, to raz. Robimy głodówkę, no to waga spada, ale toksyny zostają w organizmie. I teraz dochodzi do efektu jojo. Dlaczego dochodzi do efektu jojo? Bo kiedy skoczymy nie wiem, miesiąc, półtora, czy takiej głodóweczki, oczywiście nie ma takich głodówek, żeby nic nie jeść przez 2 miesiące. Nie o to nie chodzi o to, tylko inaczej na przykład jemy, ale tak się troszeczkę głodzimy. To organizm, komórki potrzebują jedzenia. Kończymy to całe nasze głodówkowe odchudzanie i nam się chce jeść. Komórki potrzebują pokarmu. Komórka, żeby prawidłowo funkcjonowała, potrzebuje dziennie 70-90 składników pokarmowych plus wodę, plus tlen. Dalej. Więc co się dalej robi? No po prostu zaczynamy znowu tyć, a więc jest efekt jojo, bo komórki chcą jeść i sprawa załatwiona. Natomiast jeżeli pozbędziemy się nadmiaru tych toksyn, i odżywimy komórki, czyli możemy zjeść niewiele, po prostu zastosujemy specjalne koncentraty warzyw i owoców, gdzie powiedzmy w 2 łyżkach, dosłownie kopiastych, to jest jakby synonim prawie kilograma, czy nawet 1,5 kilograma warzyw i owoców, to komórki dostaną, i to wielu, nawet kilkudziesięciu, dostaną to, co potrzeba, składniki odżywcze, budulcowe, komórki nie będą głodne. W związku z tym nie będzie nas ciągnąć do lodówki kompletnie. I sprawa załatwiona. I nie ma wówczas efektu jojo, a więc oczyszczanie organizmu, detoks i odżywianie wewnętrzne. To jest podstawa w ogóle prawidłowego odchudzania. I teraz co dalej? No mam akurat tutaj taką kartę badania, bo właśnie to robimy w kompleksowym profilaktycznym programie zdrowia, o ile damy radę. A więc ktoś, kto zgłasza się do nas, no to stawiamy go na taki analizator, mierzy pH porannego moczu i tak przez miesiąc, ma te paseczki i tak dalej, i tak dalej. No i określamy, jaka jest masa, jaki jest BMI, czyli wskaźnik masy ciała, jaki jest tłuszcz całkowity, jaki jest zawartość procentowa mięśni szkieletowych. To nie chodzi o te mięśnie, o na karczychu i tak dalej, chociażby gdzieś na udach. Nie, wewnętrzne mięśnie, które utrzymują szkielet. Dobowe zapotrzebowania na kalorie, tłuszcz wewnętrzny, zobaczcie, tu jest akurat 14, a norma fizjologiczna jest 2 do 4. No i oczywiście badamy pH porannego moczu, gdzie prawidłowo u zdrowego człowieka to jest 7,4, a tu wychodzi 5,4, to przeważnie ludzi 5,2, 5,4, 5,8. Jak się zdarzy powyżej 6, to jest ewenement, to już jest ktoś, kto trochę dba o siebie i tak dalej, i tak dalej. I teraz co dalej? I teraz mówimy tutaj o kompozycji tkankowej ciała. Co to takiego jest? Zobaczcie. Każdy z tych facetów ma ten sam wzrost, 1,80 m, masa 100 kg. 1,80 m, masa 100 kg. Teraz zobaczmy, to jest to samo? To nie jest to samo. W jednym przypadku trójkąt jest taki, w przypadku tego niebieskiego ludzika, a w drugim przypadku trójkąt jest taki. Szerokie barki, wąska talia. Tutaj wąskie barki, szeroka talia.
Ważą tyle samo. Niewłaściwy skład ciała. Za dużo tkanki tłuszczowej w stosunku do tkanki mięśniowej. I sprawa załatwiona. Mało mięśni, nie ma czym spalać tłuszczu, bo to mięśnie wykonują pracę i spalają przy okazji tłuszcz. I im więcej mamy mięśni, tym jest lepiej. Tłuszczyku mamy, powinniśmy też mieć, ale troszeczkę. To jest już, to jest na inny temat. I otyłość, słuchajcie, powoduje także bardzo poważne skutki psychospołeczne. Dlaczego? Dlatego, że obniża poczucie własnej wartości. Staje się pretekstem do poniżania przez otoczenie. A ile razy słyszę, zobacz jaki wieloryb leży na płacy, zobacz hipopotam albo jakieś inne obelżywe historie. Ogranicza podróżowanie, życie towarzyskie. No bo jesteśmy szerocy. Nawet na miejsce w pociągu czy w samolocie mamy problem ze zmieszczeniem się. Jest powodem obniżenia atrakcyjności i zainteresowania partnera. Jest jednym z głównych powodów rozpadów związków. Powoduje trudności w znalezieniu pracy. Przeważnie ludzie puszyści są pierwsi do strzału, czyli do tak zwanej optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale tak się po prostu dzieje. I teraz popatrzcie, że w Polsce sytuacja jest bardzo groźna. Tutaj jest akurat słowo również, bo też bazowałem na Europie, na Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Zajmujemy 5. miejsce na świecie w liczbie otyłych. 56 Polaków na 100 ma nadwagę, po 50 ten problem dotyczy już 60 ludzi na 100. Na nadwagę, otyłość w Polsce choruje 61% mężczyzn, 61 na 100 i 44 kobiety na 100. 500 tysięcy Polaków choruje na otyłość olbrzymią i skrajnie olbrzymią. Oznacza to, że ich BMI, Body Mass Index, BMI przekracza 40 lub nawet 50. I to powoduje następne choroby, włącznie z nowotworami. I jak mówi pani Magdalena Gajda, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość, tuczymy się na własne życzenie z lenistwa i bezmyślności. Jeśli nie zaczniemy myśleć, będziemy umierać z otyłości. I zgadzam się z nią w 100%. I dlatego jest kompleksowy program zdrowia. Mówię o tym otwarcie, bo posłuchajcie, ja w ogóle nie znoszę filozofowania. A trzeba się prawidłowo odżywiać, a trzeba, jak to się mówi, zoptymalizować dietę, czyli sposób odżywiania i tak dalej. Z tego nic nie wynika. Konkretnie co proponujecie? Konkretne rozwiązanie, takie, żeby pani Kowalska i pan Kowalski znalazł w domu, mógł to robić w domu, bez liczenia kalorii. Bo wiecie co, po 2 tygodniach to się kończy liczenie kalorii. Kawałeczek chlebka to tyle kalorii, półeczka jabłka to tyle. Kto to będzie robił, będzie zapisywał. Na samym początku człowiek chce to robić, a później już macha ręką i no nie, ja się do tego nie nadaję, ja nie potrafię, mam zbyt słabą wolę i zaczynamy się obwiniać, obciążać, a to zupełnie na czym innym ma to polegać. To ma być proste, skuteczne i bezpieczne. I dlatego jest kompleksowy program zdrowia. Oczywiście jak ktoś chce, może skorzystać, jeśli ktoś nie chce, to nie skorzysta. I teraz zobaczcie, mamy, wielokrotnie o tym mówiłem, 5 takich dziedzin, które trzeba załatwić w organizmie. I ten kompleksowy program zdrowia załatwia. Detoks, czyli stabilizacja równowagi kwasowo-zasadowej, które polega na systematycznym odkwaszaniu, na domineralizowaniu organizmu. Dalej, oczyszczenie i regeneracja naczyń krwionośnych. Oczyszczenie z czego? Z różnego rodzaju złogów. I wzmocnienie, regeneracja, bo jeżeli naczynka są słabe, nie ma tam kolagenu, a nie mamy warunku do tworzenia kolagenu, z upływem lat tracimy kolagen, a kolagen daje, to z kolagenu cali się składamy. Nasze oczy, nasze naczynia krwionośne, skóra i tak dalej, jest kolagen. I teraz, jeżeli nie ma witaminy C, nie ma witaminy A, nie ma witaminy E, nie ma kwasów tłuszczowych omega-3, nie ma kolagenu. Więc naczynka zaczynają pękać. Jeżeli pękają, mikropęknięcia, to wątroba zwiększa produkcję LDL cholesterolu, czyli lipoproteiny niskiej gęstości, tego złego cholesterolu. Cholesterol, wyobraźcie sobie, że to są jakieś pęknięcia. Cholesterol zalepia, powiedzmy, zalepiajka, przepraszam już zalepione jest gdzieś tam, powiedzmy, jakieś pęknięcie. Z tym, że jeżeli w organizmie nie ma odpowiedniej ilości
antyoksydantów, to zaczynają działać wolne rodniki, które powstają, które znaczy dostarczamy nieodpowiednie jedzenie, pola elektromagnetyczne i tak dalej, i tak dalej. Audycje na temat wolnych rodników mówiłem i te wolne rodniki zaczynają utleniać LDL cholesterol. I nie LDL jest, ten cholesterol jest zły, obciążający organizm, tylko produkty jego utleniania. Jeszcze raz powtarzam, cholesterol jest nam bardzo potrzebny, między innymi do budowy błon komórkowych, do budowy mózgu. A co nam się robi? Ogranicza się cholesterol. Statynki, żeby obniżyć poziom cholesterolu. On nie jest zły. A więc oczyszczanie, regeneracja naczyń krwionośnych, bo naczyniami płynie krew. Krew przenosi składniki pokarmowe, tlen, i musi światło naczyń być solidnie duże, a nie małe. Nie mogę, że to się światło zmniejszać. To dotyczy zwłaszcza naczyń włosowatych, wielokrotnie cięższych od włosa. Słuchajcie, zbiór naczyń włosowatych to jest nasze drugie serce. I mamy w organizmie tych naczyń wszystkich łącznie około 150 000 kilometrów. Czyli jeżeli równik liczy 40 000, to ile to będzie? 3,5 długości równika. W przeciętnym organizmie, no mężczyzny na przykład 80-kilogramowego. Dalej, trzeba systematycznie nawadniać organizm. Dlaczego? Bo bez wody nie będzie hormonów, nie będzie krwi, nie będzie enzymów, nie będzie żadnych płynów ustrojowych. W dodatku woda rozcieńcza kwasy, rozpuszcza złogi i ma być cały czas cyrkulacja. I teraz pytanie, jaką wodę powinniśmy pić? Czystą, jak najczystszą. To znaczy jak najmniej zmineralizowaną. Żadna herbatka, żadna kawusia, żadne soczki nie zastąpią czystej wody. Ja nieraz na szkoleniach mówię, ale proszę pana, jak piję dużo soku, ktoś tam mi mówi. Ja mówię, proszę pana, a koszulę to pan albo majtki pierze w soku pomarańczowym? No jak to? Ja mówię, no tak to. Jeżeli pijemy soczek pomarańczowy, czy herbatkę, czy zupę, bo tam jest woda, to co z tego? W mleku też jest woda. I co z tego? Każdy płyn, który nie jest czystą wodą, jest traktowany przez organizm jako pokarm, to trzeba zrozumieć. Dalej, wzmacnianie odporności, ustabilizowanie poziomu cukru, insuliny, regulacja pracy trzustki. Bez regulacji pracy trzustki, ale też jej domineralizowania nie będzie, słuchajcie, kochani, prawidłowego trawienia. Bo tu trzeba zrozumieć jedną rzecz. Zjadamy pokarm. Pokarm mielimy w zębach. No, jak mówi doktor Jan Pokrywka, kapitalny lekarz, znamy się osobiście, rewelacyjny w ogóle lekarz. Każdy kęs powinien być przeżuty 30 do 50 razy. Powiedzenie chińskie mówi: wodę żuj, pokarm pij, bo już w ustach zaczyna się trawienie. Później przełykiem to wszystko trafia do żołądka, bardzo silnie rozdrobniony pokarm i żołądek przy pomocy silnych kwasów, pH kwasów żołądkowych w momencie trawienia to jest 1,5–2, tak pi razy oko, tnie białka, no, zwierzęce, roślinne na krótsze odcinki. I bardzo skrótowo to oczywiście traktuje w takim ekspresowym tempie na aminokwasy, czyli bardzo krótkie jakby cząsteczki białek, ale później ta kwaśna papka idzie dalej do dwunastnicy, to jest początek jelita cienkiego, całego szlaku tego jelitowego i tam z dwunastnicy nie może ta kwaśna papka trafić do jelita, bo żołądek jest chroniony przed samotrawieniem ze strony kwasów. Tam jest odpowiedni śluz, w którego w składzie jest oczywiście woda i dla żołądka jest woda bardzo potrzebna. Odwodnienie grozi tym, że możemy mieć nadżerki na żołądku. Powstają tak zwane wrzody. To nie jest typowy wrzód, gdzie tam po prostu ropa jest i tak dalej, tylko nadżerki po prostu. O takie po prostu, jak się wierci w dłoni, to z czasem może powstać jakaś nadżerka, skaleczenie. I do tej dwunastnicy trzustka musi podać silnie zasadowe enzymy, żeby raz zneutralizować te silne kwasy, a po drugie, żeby zaczęło się
trawienie na bazie enzymów zasadowych, trawienie alkaliczne. I dopiero po strawieniu cała papka wędruje do jelita cienkiego, tam przez kosmki jelitowe, takie malutkie paluszki, wypusteczki na 1 mm² jelita. Jest tam około 30-40 takich kosmków jelitowych, no ale często są pozatykane, bo są w nich takie, powiedzmy, dziurki, którymi są cząsteczki pokarmowe wchłaniane, otworki. A więc jeżeli one są zamulone, połamane, poskręcane i tak dalej, no to jak będzie przyswajanie? A więc w jelicie jednocześnie i cienkim, i grubym muszą kwaterować odpowiednie dobre bakterie. Oczywiście ich jest więcej w jelicie grubym, tak prawdę mówiąc. A więc i te dobre bakterie dwudzielne, one tak jakby oczyszczają te wszystkie kosmki jelitowe. Ja przepraszam za takie metaforyczne ujęcie, bo fachowcy, lekarze, biolodzy czy biotechnolodzy mogą się zrzymać. Ojejko, takie prostackie, to trzeba terminów naukowych i tak dalej, ale ja tego nie znoszę. Tłumaczę to tak, jak tłumaczę, żeby po prostu łatwiej to docierało do ludzi. Zresztą kiedyś w swoim życiu uczyłem fizyki, dla mnie to był bardzo trudny przedmiot, a uczniowie mówili moi, że fizyka jest prosta. No bo ja nie rozumiałem fizyki, kiedyś nie umiał mi nikt tego wytłumaczyć, więc uważam, że fizyka jest trudna i musiałem znaleźć jakieś metody na to, żeby łatwo tym uczniom wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Dalej, 5. punkt, o czym ja już powiedziałem, rewitalizacja mikrobioty jelitowej i dożywienie komórek. Jeśli się nie wprowadzi prawidłowej flory jelitowej, a tam w jelitach już mamy grzyby, mamy masę wolnych rodników, mamy różne bakterie gnilne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to trzeba wyprzeć. Jeżeli tego nie wyprzemy, ale przy okazji, jeżeli nie będziemy domineralizować organizmu, to w środowisku zakwaszonym bakterie gnilne świetnie się czują. Wytwarzają masę różnego rodzaju substancji silnie toksycznych. Indole, skatole, anglikony, i nawet jad trupi i tak dalej, i tak dalej. I nasza kubka cuchnie, że powiedzmy po zrobieniu to przez pół godziny mówi nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić. Komora gazowa. Tymczasem u zdrowego człowieka praktycznie kubka, czyli to, co otrzymuje się w procesie defekacji, wrzutka dla tych, którzy chcą być tacy bardzo w tej sferze naukowej. Więc u zdrowego człowieka kubka nie powinna w ogóle cuchnąć. Tam może coś lekkiego i to wszystko. A więc na tym polega ten kompleksowy program zdrowia. Jest wiadomo czym, mamy komponenty do tego programu i tyle. I teraz, i trzeba od razu powiedzieć, że skuteczne, bezpieczne odchudzanie bez efektu jojo ma się odbywać bez żadnego liczenia kalorii. Masa typowych diet odchudzających kojarzy się z ograniczeniem kalorii. Liczymy, a to za dużo, a to jest to poważny błąd i konsekwencją tego staje się efekt jojo. Tak samo, słuchajcie, otyłości nie można zaćwiczyć. Czytam opracowanie naukowe, fachowcy, lekarze brytyjscy między innymi mówią, że ruch, ćwiczenia to jest 30%. Odżywianie to jest 70%, jeżeli chodzi o likwidację otyłości. I kuracja odchudzająca, aby była bezpieczna, efektywna i bez efektu jojo, powinna uwzględniać cztery najważniejsze czynniki. Detoksykację odkwaszenia organizmu, czyli dostarczanie minerałów, nawodnienie, odbudowę mięśni, odżywienie organizmu i to trzeba po prostu oczywiście wiedzieć, w jaki sposób to się odbywa i tak zwaną fazowość, 3 fazy. Mam oddzielną prezentację na temat odchudzania, więc ewentualnie zajrzyjcie sobie tam, będziecie wiedzieli, o co chodzi, bo ja tutaj nie będę tego już powtarzał, tylko takie przypomnienie. I teraz, i w tym kompleksowym programie zdrowia jednym z jego elementów jest odżywianie, ale w sposób dostosowany do wszelkich mechanizmów funkcjonowania organizmu. Jeżeli więc chcesz przyspieszyć odchudzanie, a pytanie, czy chcecie, to zrezygnujcie z kolacji. A, to ja będę się głodził? Nie, 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 to nie o to zupełnie chodzi. Otóż, dlaczego mamy zrezygnować z kolacji? Niezbędne do tego jest zrozumienie, jak działają w organizmie dwa szczególne hormony. Insulina i glukagon. I teraz popatrzcie.
Insulina. Zjedliśmy coś. Czyli my jesteśmy po posiłku. Kiedy zbożewamy posiłek, a zwłaszcza bogaty w węglowodany, nie w węglowodory, bo pewna szczególna postać z naszego establishmentu politycznego kiedyś pomyliła zupełnie. Tylko miał mówić o węglowodorach, a powiedział o węglowodany, ale to jest inna sprawa. To nieważne. Więc węglowodany, czyli bułeczki, ciasteczka, chlebuś i tego typu historie, słodka herbatka, wówczas poziom glukozy we krwi wzrasta. Co robi wówczas trzustka? Zaczyna wydzielać insulinę. Insulina pomaga w transporcie glukozy, czyli cukru prostego z krwi do komórek. Tam jest wykorzystywana jako źródło energii lub zostanie ta energia zmagazynowana w postaci tak zwanego glikogenu w wątrobie i mięśniach. Warto to zapamiętać. Insulina również hamuje lipolizę, czyli rozpad tłuszczów, i glukoneogenezę, czyli tworzenie glukozy z innych substratów. Insulina to hamuje. I teraz popatrzcie, tutaj ja nie jestem specjalistą od diety keto, ale myślę, niedługo przeprowadzę wywiad z moją znajomą, biologiem, biotechnologiem, która świetnie zna te wszystkie rzeczy. Ja nawet wytłumaczę, na czym polega dieta keto, a więc nie musimy podawać węglowodanów, żeby mieć ten cukier, czyli glukozę, tylko ta glukoza, która jest niezbędna do życia całego organizmu, no mózg pracuje dzięki glukozie, może być wykorzystana z innych substratów, bo węglowodany będą nas tuczyć. Ale insulina to jest, słuchajcie, także substancja, która promuje nowotwory, która promuje cukrzycę i wiele, wiele innych chorób. Jeszcze będziemy kiedyś o tym mówić. I teraz przeciwstawna, że tak powiem, substancja, hormon, glukagon. I teraz zobaczcie, co się dzieje między posiłkami w czasie jedzenia. A, przy okazji wrócę zaraz momencik, do insuliny. Insulina jest wytwarzana w trzustce przez tak zwane komórki beta-trzustkowe, wysepki Langerhansa. Glukagon z kolei jest wytwarzany w też trzustce przez komórki alfa. I teraz, kiedy poziom glukozy we krwi spada, a więc między posiłkami w czasie jedzenia, poziom glukozy we krwi spada. Bo wcześniej zjedliśmy, organizm to zużywa, więc poziom spada, a więc między posiłkami lub podczas snu i trzustka zaczyna wydzielać glukagon. To się powinno zwłaszcza dziać podczas snu. I glukagon powoduje, że wątroba uwalnia glukozę do krwi w procesie tak zwanej glikogenolizy, czyli rozpad glikogenu i glukoneogenezy. Nieważne, słuchajcie, kochani, te nazwy. To jest wrzutka dla tych, którzy chcieliby być bardzo tacy korektni. I dzięki temu poziom glukozy we krwi, na przykład w czasie snu, utrzymuje się na stabilnym poziomie, żyjemy, funkcjonujemy w czasie snu, mimo tego, że na przykład nie zjedliśmy kolacji. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy spożywamy późne posiłki. Spożywanie późnych posiłków, zwłaszcza bogatych w węglowodany, czyli ten chlebek, bułeczki, ciasteczka i tak dalej, na przykład zupa mleczna wieczorkiem, słuchajcie, jak jeszcze przed 40, ile ja tego się nawtrąbiałem. U mnie to było typowe jedzenie, znaczy ja nie wiedziałem wówczas o tym, że to jest katastrofa dla organizmu. 2 litry po prostu mleka, jakieś kluchy, oczywiście osłodzona ta zupka, bo tak byłem wychowywany. A po 40 zaczęły się, jak tylko zjem, następnego dnia umieram. Wymioty, biegunka, bóle potworne głowy. Nie wiedziałam, co to jest. Przeczytałem później, taka wpadła mi w ręce książka hinduskiego lekarza "Mleko, cichy zabójca". I ja skojarzyłem fakty. On o tym pisał. Bóle głowy, wymioty, biegunka i tak dalej, i tak dalej. I to o to chodzi. Czasami zjem taką zupkę mleczną, ale bardzo rzadko, ale w dzień, nigdy wieczorem. Bo jak mleko przygotowane plus cukier, plus jeszcze węglowodany z mąki, to jest trująca mieszanka, wątroba tego nie przerabia,
toksyny wędrują do krwi, głowa boli właśnie z tego powodu. A więc spożywanie późnych posiłków, zwłaszcza bogatych w węglowodany, prowadzi do zwiększenia poziomu glukozy we krwi w godzinach wieczornych i nocnych. Jakie są skutki? Otóż najpierw chodzi o wydzielanie insuliny. Trzustka musi wydzielić insulinę, aby obniżyć poziom glukozy we krwi. I w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy aktywność fizyczna jest zazwyczaj mniejsza, komórki mogą być mniej wrażliwe na insulinę, co może prowadzić do tak zwanej hiperinsulinemii, czyli nadmiernej ilości insuliny we krwi. Jeszcze raz powtarzam, jest to czynnik promujący nowotwory między innymi. I teraz dalej, wpływ na sen. Wysoki poziom insuliny może wpłynąć na jakość snu. Budzimy się, jesteśmy zmęczeni, niewyspani, a spaliśmy na przykład 8 godzin. Dalej, bardzo ważna rzecz, magazynowanie energii. Otóż nadmiar glukozy, który nie zostanie zużyty na energię, a ta energia nie zostanie spożytkowana, bo śpimy, więc nie pracujemy fizycznie, nie chodzimy, nie kopiemy ogródka szpadlem, nie skaczemy. No, wiecie, o co chodzi, co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy aktywni. Ja się też teraz poruszam, więc też trochę spalam tej całej glukozy. Więc nadmiar glukozy, który nie zostanie zużyty na energię, musi być zmagazynowany w postaci tłuszczu. Bo organizm mówi: ale zaraz, co ja mam zrobić z tym cukrem, z tą glukozą? No co? Przecież nie pracujesz, nie zużyjesz jej. To co ja mam robić? No to zamień tą glukozę na tłuszczyk. No i zamieniana jest ta glukoza na tłuszczyk, a to przyczynia się oczywiście do zwiększenia masy ciała. Koniec, kropka. Dalej. Ale drugi przykład, więc jeszcze raz, spożywamy późne posiłki, zjadamy kolację, nie zjadamy kolacji, brak kolacji. Kiedy nie zjadamy kolacji, organizm przechodzi w stan głodzenia. A to się brzydko kojarzy, bo jak to głodny pójdę spać, to cyganie będą mi się śnili. O, przepraszam, Romowie będą się śnili. Tak kiedyś mówiono, że cyganie się będą śnili. Jakie są efekty? Zobaczmy, jeżeli chodzi o wydzielanie glukagonu. Poziom glukozy we krwi spada, bo nie mamy posiłku. Nie wrzuciliśmy tam wieczorkiem nic. Więc poziom glukozy we krwi spada. Oho, to trochę jest niedobrze, bo spada, jak my będziemy żyć. No więc to stymuluje trzustkę do wydzielenia glukagonu. Glukagon się wydziela zamiast insuliny. Glukagon powoduje uwalnianie glukozy z wątroby, chwała Bogu, bo wątroba nie będzie obciążana nim. A więc uwalnia glukozę, glukagon z wątroby, aby utrzymać poziom glukozy we krwi na odpowiednim poziomie fizjologicznym. I teraz organizm, zaczyna się metabolizm tłuszczów. Organizm może zacząć rozkładać zgromadzony tłuszcz na kwasy tłuszczowe, które są wykorzystywane jako źródło energii. A więc zobaczcie, ten tłuszcz, który mamy, w nocy zostanie rozkładany. I z tego się bierze energia, a nie z bułeczki. A więc to jest istota tego, że możemy chudnąć w czasie snu i spalać tłuszcz w czasie snu. Dalej, regulacja glukozy. Dzięki działaniu glukagonu i mechanizmom adaptacyjnym, czyli przystosowawczym organizmu, poziom glukozy we krwi utrzymuje się na stabilnym poziomie i nie ma żadnego problemu, nie ma co włączać, żadnych alarmów i tak dalej, i tak dalej. I wszystko jest jasne. I teraz co dalej? Insulina, glukagon, poczekajcie, bo coś tutaj mam wrażenie, że chyba prądu może nie być, ale mam nadzieję, że wytrzymamy. Insulina, glukagon w takim razie odgrywają kluczowe role w regulacji poziomu glukozy we krwi w ciągu doby. Spożywanie późnych posiłków zwiększa wydzielanie insuliny, prowadzi do nadmiaru energii magazynowanej w postaci tłuszczu i potencjalnych problemów z regulacją snu. Z kolei rezygnacja z kolacji prowadzi do wydzielania glukagonu, który mobilizuje rezerwy glukozy z wątroby, pozwalając utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i zapewniając energię na potrzeby organizmu w czasie nocnego postu. To się tak nazywa post. No ale słuchajcie, raczej w nocy nie jemy. Posłuchajcie, postaram się
zwiększyć tutaj naświetlenie, bo coś tutaj się stało. Jakiś automat się włączył. I teraz co dalej? I teraz słuchajcie, no przechodzimy do konkretnej rzeczy. Już wiecie, jaki jest mechanizm tego wszystkiego, jak chudnąć w czasie snu. Ale tutaj kapitalnym rozwiązaniem jest ten kompleksowy program zdrowia, bo on nie pozwala na to, żebyście byli głodni, będziecie jedli, ale jednocześnie mamy zdrowe, bezpieczne i skuteczne odchudzanie. I teraz mamy dobre samopoczucie, mamy wysoki poziom energii, mamy kontrolę uczucia głodu, nie chce nam się jeść, mamy intensywną przemianę materii, czyli metabolizm pięknie się reguluje. Wzmacniamy masę mięśniową, mam na myśli te mięśnie szkieletowe, które wykonują zasadniczą pracę i spalają tłuszcz. Mamy obniżenie apetytu na niezdrową żywność, naprawdę. Na tym programie wiele ludzi mówi, słuchaj, wieprzowina mi śmierdzi zwyczajnie. Piwa nie chce mi się pić. Na wódkę nie mogę patrzeć, bo czasami wiecie, jak to jest. No, czasami jakieś kielicha się po prostu wypije, czy coś w tym rodzaju. Nie, nie idzie. Dalej. Mamy budowę nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem. Mamy trwałe odchudzenie bez efektu jojo. No chyba, że ktoś później mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, znowu mogę jeść co chcę, codziennie powiedzmy kilogram lodów i tak dalej. No to na to się niestety nie poradzi. Możliwość stosowania jednakowej praktyki kulinarnej przez całą rodzinę, bo naprawdę trudno byłoby gotować dla jednej osoby oddzielnie. Macie stały dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej zastosowania tej naszej metody. Macie stały kontakt i współpracę z biegłym w znajomości z praktykiem w tym kompleksowym programie zdrowia. Bo wśród nas pracują po prostu praktycy, którzy zastosowali ten program na sobie. No słuchajcie, ja od 12 lat regularnie się dożywiam. Mówię wielokrotnie, że 2 stycznia 2024 roku skończyłem 70 lat. Jakoś energię mam, pracuję. Też popełniam masę grzechów, na przykład mało śpię, bo jestem taką nocną sową i szukam materiałów, wchodzę na różne strony anglojęzyczne i tak dalej, czy francusko, czy niemieckojęzyczne. Szukam materiałów, prac naukowych, obrabiam to. Mam w tym momencie taką radochę, że się w głowie nie mieści. I teraz, i dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że my tworzymy, my, to znaczy ja, wielu moich znajomych, wielu przyjaciół, którzy pracują w tym programie zdrowia, najpierw weszliśmy w ten program. Wypróbowaliśmy go na sobie. E, Przez nasze ręce, a więc zdobyliśmy niesamowitą praktykę, zwłaszcza w moim przypadku to jest kilkanaście lat. Ludzie dzwonili do mnie, konsultowali, miałem od nich feedback, więc byłem w stanie później zdobyć po prostu doświadczenia takie praktyczne, z którymi dzisiaj się dzielę z innymi potrzebującymi, a więc dlatego tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie, dbających o zdrowie swoje i bliskich ludzi. I naszymi celami są przede wszystkim, słuchajcie, potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej. A co ja robię cały czas? 5 razy w tygodniu dostarczam materiały dotyczące bardzo często zdrowia. Czasami jakieś tam ciekawostki i tak dalej, inne, ale cały czas woda, magnetostymulacja, odżywianie, czyli suplementacja, odkwaszanie i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest nasze życie. I to jest nasze zdrowie i sprawność. I chodzi o usamodzielnianie zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie. Zostańcie specjalistami zdrowia we własnych rodzinach. Jeżeli ktoś chce, nauczymy go. Nauka jest za free, macie materiały, moje materiały tutaj też są przez za free, tak? I tutaj chodzi o to, żeby każdy zrozumiał, że twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. Nikt za nikogo nic nie zrobi. Żaden nawet najlepszy lekarz nie przepisze najlepszego leku na zdrowie, bo i tak pigułkę będziemy musieli łyknąć sami. Pytanie tylko, czy pigułka ta przysłowiowa po prostu pomoże. I teraz popatrzcie, co robi w ogóle ten kompleksowy program zdrowia. Jakie są efekty? To każdy, kto zastosował ten program, a jest tych ludzi w tej chwili ponad 100 000, 150 000 w samej Polsce. W całej Europie to jest, przypuszczam, to są już miliony ludzi. Więc doprowadzamy do równowagi metabolicznej cały organizm. Pozbywamy się nadmiaru pleśni, grzybów, pasożytów. Pasożyty nie znoszą środowiska alkalicznego, za to uwielbiają środowisko zasadowe. Oczywiście, jeżeli to jest silny atak pasożytów, to trzeba często skorzystać z dodatkowych metod. To tutaj nie ma gadania.
Dalej, otruwamy cały organizm, czyli jest detoksykacja. Udrażniamy układ krwionośny. Łatwiej się też oddycha dzięki temu, bo więcej mamy tlenu. Odbudowujemy mięśnie, zmienia się sylwetka. Ciało jest jędrne. Ja mówię, że po prostu zupełnie inaczej wygląda, nie ma jakichś takich zwisów i tak dalej. Wzmacniamy odporność. A przecież to odporność nasza to jest klucz. Nic z zewnątrz, mam na myśli, wiecie co, nie zapewni nam odporności. Przede wszystkim to ma być nasza własna odporność. Regulujemy, mówiłem, pracę trzustki, odbudowujemy florę, czyli tak zwaną mikrobiotę jelitową. Przywracamy prawidłową ich pracę, pozbywamy się nadmiaru tłuszczu wewnętrznych, poprawiamy kondycję, jakość skóry, włosów, paznokci. Przecież każdy z nas chce ładnie wyglądać. Opóźniamy procesy starzenia, bo to jest typowa kuracja anti-aging. Nie czuję się na te moje ponad 70 lat. Kompletnie. PESEL się nie liczy. A więc mamy ten kompleksowy program zdrowia. Podkreślam, jest to bardzo wyjątkowo skuteczna, sprawdzona metoda i wspomagania organizmu i rewitalizacji organizmu. Dlatego słuchajcie, zapraszamy, mówię tu bez ogródek, zapraszamy do współdziałania, czy tych, którzy chcą poprawić coś w swoim życiu, bo mają już problemy zdrowotne, poprowadzimy ich bardzo dokładnie, ale też zapraszamy do współdziałania tych wszystkich, którzy są różnego rodzaju terapeutami różnych specjalności, czyli chodzi o biorezonans, czy stosowanie magnetoterapii, magnetostymulacji, dlatego że można to, co ci fachowcy robią, rozszerzyć o dodatkowe metody, bardzo skuteczne. I razem jedno z drugim, czy ci ludzie od akupresury, od akupunktury, dietetycy również, po prostu łączmy się, dlatego że słuchajcie, zapotrzebowanie dzisiaj na to jest szalone. Ludzie chorują. System medyczny leży dosłownie. Jeżeli ktoś uważa, że ja mówię, nie mam racji, nie chodzi o moje racje, no to niech ma to swoją rację i sprawa załatwiona. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś kiedyś będzie zainteresowany, piszcie. Jest mój mail, zresztą dane do kontaktu zawsze zamieszczam w opisie każdej audycji. Nie ma żadnego po prostu problemu. Piszę o tym dużo w książkach, znajdziecie je na www.januszdabrowski.pl, ale też udostępniam linki do konkretnych książek w opisie audycji. Można z tego korzystać i sprawa załatwiona. I to byłoby na tyle, kochani, więc przedstawiłem to, w jaki sposób można chudnąć takim długim wstępem, ale myślę, że to było celowe, dlatego że no nie każdy z Was może mieć wiedzę. Ja w tym siedzę od wielu, wielu lat i staram się to cały czas o tym mówić, nawet w każdej audycji przemycać pewne jakby treści, które były przedstawiane już w innych prelekcjach, ale po prostu to jest potrzeba. Wielokrotnie mówić to samo, tylko może nie tak samo. Cóż, kończymy na dzisiaj. Prośba do Was, przekazujcie te linki do tej audycji, do tych wszystkich audycji swoim bliskim, znajomym. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję. Subskrypcja to jest i lajki, ewentualnie komenty, to jest podniesienie, wpływa na pozycjonowanie kanału. Zależy mi na tym, żeby to docierało do jak największej ilości ludzi, to chyba zrozumiałe. A oprócz tego po prostu, no inaczej moja praca byłaby bez sensu, gdybym nie miał Was, gdybyście Wy nie byli. Więc też właśnie dlatego proszę Was o aktywność. Jest masa ludzi, którzy po prostu mają problemy, to duże problemy, to coraz będzie więcej, bo oficjalny system sobie już nie radzi kompletnie. Kompletnie. Zasada, umiesz liczyć dobrze, licz na siebie. Liczmy na siebie, kochani. Dlatego też Was proszę o to wsparcie, o tą po prostu pomoc. Trzymajcie się, życzę Wam jak zwykle wszystkiego najlepszego. Popadki. Do następnego spotkania, rzecz jasna. Pa.